Dermomasaż jest połączeniem masażu mechanicznego z jednoczesnym odciągnięciem fałdu skóry. Dermomasaż inaczej nazywany jest lipomasażem. Wykonujemy go za pomocą specjalnych głowic wyposażonych w ruchome kulki. Dermomasaż poprawia krążenie krwi i przepycha limfę. Zwiększa elastyczność skóry i redukcję obrzęku. Jest zabiegiem bezinwazyjnym i wspiera jedynie procesy zachodzące naturalnie w organizmie. Wskazaniami do zabiegu z wykorzystaniem dermomasażu Hebel są redukcja celulitu, poprawa elastyczności skóry, pobudzenie krążenia, szybsza regeneracja po wysiłku fizycznym, wzmożenie syntezy kolagenu i elastyny, po wykonanej liposukcji ultradźwiękowej, w zabiegach relaksacyjnych i terapii przeciwstarzeniowej. Przeciwwskazaniami do zabiegów z wykorzystaniem dermomasażu Hebel są gorączka, osłabienie, ogólne wyniszczenie organizmu, nowotwory i stany po ich usunięciu, ciąża i okres karmienia piersią, choroby bakteryjne, wirusowe i grzybicze, przerwana ciągłość skóry w miejscu zabiegowym, stany zapalne, trądzik różowaty, trądzik w stanie ropnym, popękane naczynka, skłonność do tworzenia się wybroczyn, zaawansowane nadciśnienie tętnicze. Wspierający wpływ podczas terapii wywierają zdrowe odżywianie i aktywność ruchowa oraz dla uzyskania pełnego efektu drenującego spożywanie co najmniej 2 litrów wody dziennie. W zależności od oczekiwanych efektów zabiegowych należy wykonać między 6 a 12 zabiegów w odstępach co najmniej 3 dni. Warto wykonywać zabiegi przypominające raz w miesiącu. Kolejną serię zabiegową można rozpocząć już po 3 miesiącach. Decydując się na zakup dermomasażu Hebel, w zestawie znajdą Państwo filtr, gumowe przejściówki, wężyk, 3 dodatkowe filtry zabezpieczające, 5 głowic. Najmniejsza z nich będzie służyła do opracowania zmarszczek, bruzd i okolicy oczu. Nieco większa świetnie sprawdzi się przy zabiegach na twarz. Pozostałe 3 głowice dedykowane są na ciało. Należy odpowiednio dobrać wielkość głowicy do obszaru, na jaki chcemy oddziaływać. Aby poprawnie przygotować dermomasażer Hebel, należy na uchwycie znajdującym się z tyłu urządzenia odwiesić filtr do dermomasażu, a następnie za pomocą dodatkowego filtra zabezpieczającego połączyć z urządzeniem. Filtry należy połączyć ze sobą za pomocą krótkiego wężyka. Gumową przejściówkę nanosimy na dodatkowy filtr zabezpieczający do tej wysokości. Jeden z końców przezroczystego wężyka łączymy z filtrem do dermomasażu. Do tego celu może posłużyć nam gumowa przejściówka, jednakże bardzo fajnym rozwiązaniem i zdecydowanie trwalszym jest umieszczenie końcówki przezroczystego wężyka w gorącej wodzie, a następne umieszczenie go na końcu króćca. Wężyk, oddając ciepło, będzie się obkurczał, co da nam gwarancję dobrego trzymania się go przy filtrze. W celu wyczyszczenia filtru do dermomasażu należy odłączyć go od urządzenia poprzez wysunięcie z urządzenia filtru zabezpieczającego. Następnie filtr ten oddzielamy od gumowej przejściówki. Dodatkowy filtr zabezpieczający należy wymienić w momencie, gdy będzie on wyraźnie zabrudzony. Następnie odłączamy przezroczysty wężyk służący do podpięcia głowicy i rozkręcamy filtr. Tę jego część możemy myć pod bieżącą wodą.
Należy ją następnie dokładnie osuszyć. W przypadku pokrywy górnej należy zwrócić szczególną uwagę na przestrzeń znajdującą się w tym miejscu. Pokrywy górnej nie myjemy pod bieżącą wodą, czyścimy ją za pomocą ręcznika papierowego i preparatu do dezynfekcji powierzchni. Gumowa przejściówka, dodatkowy filtr zabezpieczający oraz przezroczysty wężyk w wyniku poprawnego korzystania z urządzenia będą w sposób naturalny się zużywać. Wszystkie te elementy mogą Państwo zamówić za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Przed rozpoczęciem pracy należy podłączyć urządzenie. W tym celu podłączamy kabel zasilający, dociskając go do oporu. W celu uruchomienia urządzenia należy posłużyć się włącznikiem zero-jedynkowym. Obok włącznika znajdziemy wyjście na bezpiecznik. Kabel zasilający najlepiej odłączać po zakończonym dniu pracy. Wystarczy go delikatnie wysunąć. Numer seryjny znajdą Państwo z tyłu urządzenia na niebieskiej naklejce. Jest on oznaczony odpowiednio sygnaturą SN i stanowi podstawę do gwarancji. Aby wybrać funkcję dermomasaż, należy odnaleźć ją na liście i zatwierdzić swój wybór. Mamy tu możliwość regulacji mocy zasysania oraz czasu pracy urządzenia. Moc zasysania będziemy mogli regulować także podczas rozpoczętego już zabiegu. Modyfikujemy ją na ekranie dotykowym głównym, przyciskami dolnymi bądź analogowymi. Aby ustawić inny czas niż sugerowany, wybieramy ikonę czasu naciskając ją bezpośrednio bądź odnajdując za pośrednictwem strzałek. Zatwierdzamy nasz wybór i rozpoczynamy pracę. Aby wrócić do menu głównego, przytrzymujemy dłużej przycisk. Zabieg rozpoczynamy od demakijażu. Następnie tonizujemy. Wykluczamy przeciwwskazania do zabiegu. Przystępujemy już do właściwego zabiegu. Moja klientka jest już gotowa do wykonania zabiegu dermomasażu na twarz. Na jej skórę nałożyłam już olejek odpowiednio dobrany do jej typu skóry. Ruchy dermomasażu w obrębie twarzy będziemy prowadzić wszystkie ku górze, zakończając na wysokości 1/3 ucha bądź w okolicach skroni. Twarz będziemy opracowywać przy użyciu głowicy numer 2, natomiast okolicę oczu przy użyciu głowicy numer 1. Przystąpimy teraz do zabiegu. Wybieram funkcję na ekranie, zmniejszam moc pompy, a czas pozostawiam bez zmian. Uruchamiam urządzenie. Rozpocznę pracę w tej okolicy, ponieważ skóra jest tutaj zdecydowanie grubsza niż na policzkach czy pod oczami. Miejsce to świetnie sprawdzi się więc do wybrania odpowiednich parametrów. Będę opracowywać skórę mojej klientki tak długo, aż
uzyskam efekt pełnego zaróżowienia. Dla zwiększenia komfortu pracy jedną ręką przytrzymuję skórę klientki w miejscu rozpoczęcia ruchu. Opracowuję na zmianę to jedną, to drugą połowę twarzy. Szczególną ostrożność zachowujemy w okolicy skrzydełek nosa. Bardzo często występują w tej okolicy telangiektazje, czyli stale rozszerzone naczynia krwionośne. Teraz za pomocą głowicy numer 1 opracuję okolicę oczu, brózdy i zmarszczki. W przypadku opracowywania okolicy oczu nie chcemy rozciągać skóry pod oczami, dlatego też ruch będziemy prowadzić w tym kierunku. W górnej części granicę prowadzenia głowicy wyznaczy nam linia brwi. Nie możemy najeżdżać głowicą na same brwi, ponieważ moglibyśmy wykonać zabieg depilacji. Pod okiem prowadzimy głowicę do granicy kości jarzmowej, nie głębiej. W przypadku opracowywania brózd czy zmarszczek świetnie sprawdzą się ruchy leniwej ósemki. Ruchy w okolicy oka będziemy zakańczać na skroni. Najmniejszą głowicą możemy potraktować również okolicę nosa. Po zakończonym zabiegu zawsze na skórę mojej klientki nakładam odpowiednio dobrany krem pod oczy i do twarzy. Staramy się nie rozciągać skóry pod oczami, dlatego krem pod tą okolicę raczej wklepujemy. Wykonując zabieg dermomasażu Hebe na ciało naszej klientki, musimy uprzednio odpowiednio przygotować jej skórę do zabiegu. To znaczy dermomasaż poprzedzamy wykonaniem krótkiego masażu ruchami głaskania, rozcierania. Wszystkie ruchy kierujemy ku górze, zakończając je przy węzłach chłonnych, po to, by przygotować skórę naszej klientki do dalszych czynności zabiegowych. Masować będziemy na oliwce. Oliwkę uprzednio rozgrzewamy w dłoniach. Po
Po wykonanym masażu wprowadzającym możemy przystąpić do dermomasażu. Wybieramy ustawienia na ekranie, zmniejszam moc pompy niemal do minimum. Będę dostosowywać moc pracy urządzenia do odczuć mojej klientki, czyli prowadzimy głowicę ku górze i odprowadzamy ruch w stronę pachwin. Ku górze, do pachwin. Do pachwin, ku górze, do pachwin. Kiedy opracowujemy zarówno udo, jak i pośladek, możemy robić to jednym ruchem. Sam pośladek dobrze jest opracowywać takimi półkręgami. Żeby łatwiej było nam prowadzić głowicę, przytrzymujemy skórę klientki w dolnej partii i wykonujemy ruch z tego miejsca. Wykonując zabieg dermomasażu naprzód uda, wszystkie ruchy będziemy prowadzić ku górze i odprowadzać do pachwin. Zabieg dermomasażu Hebe na ramię możemy wykonać przy pomocy jednej z głowic. W przypadku mojej klientki lepiej sprawdzi się mniejsza głowica. Wszystkie ruchy będziemy prowadzić ku górze do dołu pachowego. Ruchy wykonujemy energicznie, dość szybko, żeby nie dopuścić do zassania fałdu skórnego. Opracowując drugą stronę ramienia, analogicznie wszystkie ruchy będziemy odprowadzać do dołu pachowego. Zabieg dermomasażu Hebe na okolicę brzucha wykonamy za pomocą głowicy numer 4. Ruchy w obrębie brzucha kierujemy pionowo do góry. Brzuch jest bardzo delikatną okolicą, dlatego rozpoczynamy od możliwie niskich parametrów i stopniowo je zwiększamy, dostosowując do wytrzymałości naszej klientki. Staramy się omijać pępek i szczególnie uważamy przy granicy kości żebrowych. W przypadku szczuplejszych osób oddziaływanie głowicą do dermomasażu na kościach żebrowych może nie być zbyt przyjemne. Kolejnym ruchem jest ruch okrągły wokół pępka. Świetnie się sprawdza w przypadku osób posiadających nadmiar tkanki tłuszczowej w dolnych partiach brzucha. Wykonując zabieg na mojej klientce mogę skorzystać z głowicy 3. lub 4. Ponieważ obszar, na którym będę pracować, jest mały, wykorzystuję 3. głowicę. Oczywiście zaczynam na najniższych parametrach, a wszystkie ruchy kieruję do góry. Na chwilę obecną nie powstaje żaden rumień, więc wzmacniam moc urządzenia. W czasie wykonywania zabiegu oczywiście sprawdzamy odczucia klientki. W imieniu zakładu produkcyjnego Hebe serdecznie dziękuję za wybór naszych urządzeń i życzę owocnej pracy.